Jak będzie lipa, to pojadą po mnie jak po kaczce, no i co? Dobra, no nie będziemy się musieli tłumaczyć, że szambo wywozimy nocą. Jeszcze ukradkiem, no nie, no po co robić nocą? Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Dzień dobry drodzy widzowie, witam serdecznie. Dzisiaj gościnny mój występ na kanale. No syn powie o oczyszczalni ścieków, no bo tam w internaucie trochę było tam takiej krytyki drobnej, że chociaż to jest, uważam, żart, no, że szambo wywożę nocą z obory. Nie muszę wywozić szamba w nocą, bo szambo z obory to jest z obory szambo i wywozi się go w dzień. Natomiast mieszkanie, dom ma oczyszczalnię ścieków i za testem, jak to się mówi, to jest wszystko z papierami. O tym opowie syn. Daniel, zacząć może trzeba było wiesz, od tamtej... Tak, ale najpierw słuchaj, ja będę stał tutaj, przedstawię się, o czym będzie odcinek, potem zrobisz takie przejście, żeby tutaj to wszystko pokazać i zaczniemy od pierwszego tam elementu później, dobra? Czyli tak sfilmujesz tutaj to wszystko, ten stawek z tymi roślinami, nie? Oczko, to jest oczko tak zwane. To jest oczko wodne, które kończy oczyszczalnię. I wtedy przejdziemy do pierwszego momentu. A zaczniemy tutaj z tej strony, nie? Stanę sobie na przykład tutaj, zrobisz tak moje ujęcie, żeby było mnie widać, powiem o co chodzi i wtedy już beze mnie, nie? Może. Przejdziesz, zrobisz tutaj całość, no psy i koty muszą być. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj u pana Romka, zaklinacza byków, gość na kanale. Pozwolą Państwo, że się przedstawię. Daniel, młodszy syn Romka. Dzisiaj moja obecność w pełni inspirowana jednym z komentarzy. Gdzieś pod którymś z filmików jeden z widzów zadał takie pytanie. Panie Romku, a kiedy będzie odcinek z nielegalnego wywożenia szamba na pole? I tutaj muszę powiedzieć i troszeczkę zasmucić, że takiego odcinka nie będzie, ponieważ dzisiaj są już takie czasy, że niestety, ale szamba na pole wywozić nie można. Przedstawimy dzisiaj Państwu naszą oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnia, nazywa się to oczyszczalnia naturalna, gruntowo-roślinna ze złożem korzeniowym. Oczyszczalnia troszeczkę inna niż wszystkie te dostępne w marketach budowlanych, czy gdzieś tam u dealerów, u producentów oczyszczalni, którzy je produkują, montują. Tutaj jest oczyszczalnia zbudowana, stworzona własnymi siłami. Jak już wspomniałem, jest to oczyszczalnia gruntowo-roślinna, która znajduje się tutaj. Dobra, ja stanę. Może z tej strony mnie weź. Jak już wspomniałem, oczyszczalnia gruntowo-roślinna ze złożem korzeniowym. Dlaczego taka oczyszczalnia? Otóż w Urzędzie Gminy swego czasu, do którego należymy, pojawiła się firma gdzieś tam z południa Polski, która zaproponowała mieszkańcom terenu naszej gminy, że jeżeli będą osoby chętne, może odsprzedać tak jakby, nie wiem, jak to dobrze powiedzieć, projekt. Prawa autorskie, patent na budowę właśnie przydomowych oczyszczalni ścieków, takich gruntowo-roślinnych i tutaj takim bodźcem zachęcającym do tego, żeby w to iść, był fakt, że taką oczyszczalnię możemy sobie sami wybudować własnymi rękami przy użyciu niewielkiej ilości materiałów zakupionych. Można taką oczyszczalnię stworzyć i w tej chwili znajdujemy się przy pierwszym elemencie takiej oczyszczalni. Mamy to tutaj. Jest to nic innego jak studnia składająca się z 4 kręgów. Ostatni krąg, ten najniżej położony, jest z dnem, czyli wszystko jest szczelnie zamknięte. Działa to w ten sposób, że tutaj do tej studni trafiają wszystkie nieczystości komunalne z domu. Czyli nieczystości komunalne płynne oczywiście, z łazienek, z kuchni, wszystko tak jak leci trafia tutaj do tego zbiornika i tutaj odbywa się wstępna filtracja. Czyli jedną rurą wszystko wpływa, a drugą rurą na dalszą część oczyszczalni odpływa już sama brudna woda. W przypadku naszego domu, 2 kuchni, 2 łazienek, staramy się 2 razy do roku po prostu to opróżniać. Zamawiamy
z pobliskiego miasta beczkę asenizacyjną, która po prostu przyjeżdża i to wszystko nam, ten osad stały nam po prostu stąd zabiera. I dają papier. I dają papier po prostu na to, że jest papier, bo trzeba mieć papier, że zabrane zostało i pojechał ten osad tam na oczyszczalnię ścieków dalej. Tam oni już po prostu to zabierają. Idziemy tak i zaczniemy stamtąd nagrywać. Nie, teraz Nie, no po co? Stąd leci rura po Ale to prostu wiadomo o co chodzi, z brudną słuchajcie. wodą. No dobra, To idziemy. ja powiem, wytłumaczę. Idziemy. Przeszliśmy już do dalszej części oczyszczalni. Tutaj mamy kolejny filtr, czyli wszystkie ścieki, ta brudna woda, już odseparowane, tam zostały części stałe i ta brudna woda rurą kanalizacyjną trafia do tego tutaj filtra. I tutaj proszę, żeby pokazać, w tym filtrze nie jest tylko sama studnia. Jest to też filtr złożony z kręgów studziennych, z 4 kręgów studziennych. Tam na dole krąg z dnem, żeby to było szczelne. Oprócz tego zamontowana jest tutaj tak zwana rura przepustowa. Wypełniona ta rura jest skałką wulkaniczną, tak zwanym puzolanem. Po co to jest? A jest to po to, żeby wszystkie ścieki, które tu trafiały, żeby nie leciały sobie dalej do przepompowni tak o sobie, tylko żeby po prostu przeszły od spodu przez tą rurę drenarską. Jest to zrobione na zasadzie naczyń połączonych. Przechodzi to od dołu przez tą warstwę tej skałki wulkanicznej i dochodzi do kolejnego podczyszczenia ścieków. I teraz zapraszam dalej. Tutaj mamy kolejną część oczyszczalni. Pompa. Jest to tak zwana przepompownia. Doprowadzona tutaj jest energia elektryczna. Na dole tej przepompowni znajduje się pompa z pływakiem i odbywa się to w ten sposób, że jeżeli już zbierze się określona ilość ścieków, pływak idzie do góry, załącza pompę i rurką, już 50, bardzo cienką rurką, wszystkie te ścieki, brudna woda przepompowane są na tą część oczyszczalni tutaj. Jest to tak zwany filtr rozsączający. Filtr rozsączający to jest nic innego jak taki prostokąt wybudowany akurat tutaj w tym przypadku z bloczków fundamentowych. Nie jest on nie wiadomo jak duży, nie wiadomo jak głęboki. Wymiary tego filtra rozsączającego to jest 4 metry długości na 3 metry szerokości i bodajże tam w głąb to jest 120 centymetrów. Jakie zadanie jest tego filtra? Otóż zadaniem filtra, może zaczniemy tak. Na górze tego filtra znajdują się tak zwane rurki rozsączające. Tam, gdzie byliśmy w przepompowni, połączona jest ona z tymi rurkami rozsączającymi i jak pompa w przepompowni zaczyna chodzić, tutaj ten ściek jest rozsączany na tym filtrze. Teraz tak, z czego się składa filtr? Na samym dnie filtra rozłożona jest tak zwana rura drenarska. Taka ta rura drenażowa, żółta, z otworkami, popularna, którą używają rolnicy na swoich polach do drenacji pól. Rozłożona jest taka rura w kształcie takiej spirali. Przykryta jest warstwą kruszywa drenującego. Nie pamiętam kruszywo bodajże frakcji 8-16. Żwir gruby. Następna, kolejna warstwa to jest 60 czy 70 cm, już nie pamiętam, grubego żwiru. Czyli po prostu żwir, taki, który się używa w budownictwie, tylko że nie przesiewany z kamykami. Gruby po prostu żwir, żeby dobrze to przesączał. Na żwirze ułożone jest 20 cm kory sosnowej. Kory sosnowej mielonej, takiej kory, którą używamy na przykład tam do ściółkowania przy drzewkach iglastych, czy gdzieś tam w ogrodach. Jakie jest zadanie tej kory? Zadaniem kory jest to, żeby w tej korze, żeby przez tą korę dobrze filtrowały się ścieki, ponieważ posadzone też mamy tutaj rośliny. W naszym przypadku jest posadzona trzcina, po prostu zwykła trzcina z pola,
Dlaczego trzcina? Według projektu firmy, która dawała patent i pomysł na oczyszczalnię, miały być posadzone troszeczkę inne rośliny. Głównie miała być to manna mielec. Roślina taka, która rośnie na brzegach jezior, ma ona bardzo dobre właściwości oczyszczania wody. Nie wiem dlaczego, ale tutaj ta manna mielec się nie zadomowiła. Ciężko było ją zaprowadzić. Sadziliśmy ją 2 razy. No niestety za każdym razem się nie udawało. Tak jak tutaj widzimy, trzcina rośnie po całości tego filtra. Może za surowy klimat? Może. Manna mielec rosła tylko przy samych bokach, przy samych ściankach takimi kępkami, a dalej było puste. Więc postanowiliśmy po 2 latach bodajże użytkowania, korzystania z oczyszczalni, że trzeba spróbować z trzciną. Trzcina ogólnie dostępna, poszedłem na łąkę, wykopałem trochę roślin, posadziłem w takim celu, no, żeby sprawdzić, jak to się zachowa. Widzę, rośnie, więc dosadziliśmy więcej, no i teraz można zobaczyć, jak to wygląda. Latem była skoszona. Wspomnę, że latem ta trzcina dorasta do 2,5, nawet do 3 metrów wysokości. Gdzieś tak w miesiącu, koniec miesiąca czerwca, początek miesiąca lipca trzeba tą trzcinę skosić, żeby ona się nie obłamywała, bo jak nieraz przychodzi burza, silny wiatr, ona się po prostu obłamuje, a tak ją się po prostu tutaj skasza, usuwa i rośnie sobie na nowo. No w tej chwili jest połamana, ponieważ mamy za sobą pierwszy w tym roku śnieg, który leżał 2 tygodnie, teraz on już topnieje, już jest go bardzo mało, po prostu on tą trzcinę połamał. Dlaczego jej nie usunęliśmy na zimę? Nie usunęliśmy tej trzciny na zimę, ponieważ stanowi ona taką naturalną okrywę. Gdybyśmy mieli taką sytuację, że na przykład przyjdą duże mrozy, no to ten filtr tutaj bez tej trzciny, to ta góra by nam zamarzła. A tak nawet jeszcze jak załóżmy by była taka potrzeba, można wejść, tutaj to wszystko obdeptać ładnie i sobie to przeleży tak do wiosny, oczyszczalnia będzie funkcjonowała. No i będzie też takie zabezpieczenie, że nic tam tutaj nie pozamarza. No jeszcze do oczka wodnego przejdźcie. I to zrobili synowie, ja powiem na koniec, 2, a moja rola to tylko, ja tam powiem, moja rola to tylko, cała moja pomoc to była w tym, że tamte kręgi tej studni, tej i tamtej wpuściłem po prostu. Tej już nie, tej już ręcznie wpuszczaliśmy. Bo to małe są, ale tam jest akurat duże kręgi, są ciężkie. Pomogłem je, po prostu koparką je wpuściłem. To była moja rola. Resztę zrobili synowie sami, a ja, jak wiadomo, obibok, hultaj, no tam obijałem się w tym czasie. Dumny pan z czym? Masz wszystko tutaj ładnie poogarniać, ujęcia porobić, woda, która leci, czysta będzie woda. pokazana. Dobra. Tu, odejdź dalej w tę stronę, zobacz, czysta woda leci. Ale to spokojnie. No. W tej chwili jesteśmy już na ostatnim elemencie przydomowej oczyszczalni ścieków. No mamy oczko wodne. Nie wygląda ono za ciekawie, o wiele ładniej wygląda latem, jak jest cieplutko, jak rośliny są zielone. I żaby tam nawet są. W wodzie kumkają sobie żabki. Czasami też przylatuje tutaj bocian, zagląda, bo gniazdo jest na stodole. Jak zwietrzył sprawę, że tutaj są żaby, no to czasami sobie tutaj podchodzi i też zagląda. Jak już wspomniałem, ostatni element oczyszczalni, tutaj mamy oczko wodne. Trafia tutaj już oczyszczona woda czysta z tego filtra rozsączającego, o którym mówiłem chwilę wcześniej. Jak zbudowane jest oczko, dlaczego jest takie małe? No małe jest, oczko ma 25 metrów kwadratowych powierzchni. Dlaczego takie małe? Jak budowaliśmy oczyszczalnię, a było to bodajże 8 lat temu, prawo wodne nie zezwalało na wybudowanie większego oczka jak bodajże 25 metrów kwadratowych. Powyżej 25 metrów kwadratowych trzeba by było mieć już pozwolenia, załatwiać całą dokumentację i tak dalej, a więc powstało takie oczko wodne, jakie było na ówczesne czasy dopuszczone. Dzisiaj wiem, że można by było je troszeczkę rozbudować, ale czy to jest to konieczne, nie wiem. Oczko wodne
wyłożone dno tego oczka wodnego i do połowy tych ścianek, czyli gdzieś tak do tego miejsca wyłożone jest folią, wyłożone jest taką grubą folią, jak wykładamy oczka wodne. Dalej już jest grunt. Dlaczego w ten sposób? Ano dlatego w ten sposób, że woda, która trafia z filtra rozsączającego, ma się jeszcze ostatecznie tutaj doczyścić, dlatego są też te rośliny. Czcili. Rośnie tutaj pałka, między innymi też jest trochę trzciny. No teraz wszystko jest obłamane, zaczyna gnić. Wiadomo, jaką mamy porę roku, nie wygląda to tak ładnie jak latem. I tutaj też, tak samo jak na filtrze rozsączającym, nie usuwamy tego. Usunięte to będzie wszystko wyczyszczone dopiero na przedwiośniu, kiedy już nie będzie obawy o mrozy, bo powiem w ten sposób, jak uruchomiliśmy oczyszczalnię, a uruchamialiśmy ją, mniej więcej była taka pora roku jak teraz, było niedaleko do Bożego Narodzenia, nie było tutaj tych roślin, oczko wodne zaczęło się napełniać wodą i wyszło takie coś, że przyszły mrozy, przyszła niedługo trwała, ale przyszła fala takich sporych mrozów, że tam w dzień mieliśmy około minus 5-8 stopni, w nocy minus 15 stopni mrozu. I co się wydarzyło? Otóż ta woda nam się tutaj zaczęła spiętrzać, zaczęło wszystko zamarzać i jak już zamarzło do tej rurki, którą tutaj wypływa ta czysta woda, no musieliśmy ten lód skuwać i usuwać go po prostu, żeby ta woda miała gdzie uchodzić. Tak więc teraz już mając to doświadczenie, no nie usuwamy tych roślin. Wygląda to brzydko, ale to ładnie nie musi wyglądać. Ważne, że spełnia swoją funkcję. Rośliny zostaną usunięte na przedwiośniu. I teraz tak, woda trafia z filtra rozsączającego tutaj, oczyszczona już. Tutaj jeszcze dochodzi do ostatecznego podczyszczenia tych ścieków i jak już się zbiera ich zbyt dużo, one samoczynnie po prostu tutaj, jak wychodzą powyżej folii, wsiąkają do gruntu. I tak się kończy droga ścieków. Skameruje pan, jak te ładnie tutaj tuje rosną. Zobaczy pan, co są w obrębie tego oczka, to są tuje znacznie większe niż tam poza oczyszczalnią, bo tu trafia ta woda właśnie czysta. Jakie świerki są, prawda? Srebrne, jak bujają szybko. Trochę tata mi się wciął. Gdzieś wyczytałem na jakimś portalu internetowym, że właśnie bardzo ważne jest to, żeby wodę, którą pozyskujemy w danym miejscu, bo mieszkamy tutaj, żyjemy tutaj, wodę pobieramy tutaj z naszego wodociągu, żeby tą wodę w tym samym miejscu, w którym zamieszkujemy, z którego korzystamy, żeby tą wodę w tym samym miejscu oddawać dla przyrody, oddawać dla ziemi, z powrotem po prostu, żeby ta woda była dalej w obiegu, a nie żeby gdzieś była usunięta nie wiadomo gdzie. A ścieki komunalne, no cóż, wiadomo, dzisiaj mamy takie czasy, że nie palimy w piecu śmieciami, pierwsza sprawa, bo nie można tego robić, nie wysypujemy śmieci gdzieś po lasach. Kiedyś pamiętam, jako mały brzdąc, nieraz gdzieś tam szło się na spacer, czy jechało się z tatą do lasu. Były bardzo często takie widoki, że gdzieś tam się widziało w przydrożnym rowie kupę śmieci z domu wyrzuconych, czy stara lodówka, czy stara kuchnia gazowa, która jest nam niepotrzebna, już po prostu wyrzucona, usunięta. No tak, no tylko co z tym? No leży to latami, rozkłada się, do gruntu przeciekają jakieś tam może metale ciężkie, jakieś substancje niepotrzebne dla naszej ziemi. Tak samo ścieki komunalne, płynne ścieki komunalne, uważam, że powinny być zagospodarowywane w taki sposób, żeby było to jak najmniej szkodliwe dla przyrody. Z tego co wiem, no to już teraz w tej chwili bardzo dużo osób ma właśnie przydomowe oczyszczalnie ścieków, różne, lepsze, gorsze, ale no myślę, że najważniejsze jest to, że po prostu rośnie ta świadomość w społeczeństwie, w mieszkańcach, głównie u właścicieli domów, domków jednorodzinnych, gospodarstw, że właśnie, żeby te ścieki zagospodarowywać w sposób racjonalny i
w taki sposób, jak to, czego wymagają przepisy. No kiedyś różnie było, wiadomo, po integracji z Unią Europejską, po wstąpieniu Polski do Unii, jest kładziony na to coraz większy nacisk, coraz właśnie bardziej się to wymaga, żeby to było uregulowane w taki sposób przepisowy. Nasza oczyszczalnia ścieków, użytkujemy już ją od 8 lat i jakimi spostrzeżeniami mogę się podzielić po tym okresie i co się zmieniło w ogóle w całej oczyszczalni ścieków po tych 8 latach, bo nie ma nic lepszego jak właśnie praktyka. To, co można wyczytać w folderach, gdzieś tam zobaczyć na internecie, to nie zawsze potem wychodzi po prostu w użytkowaniu danej rzeczy i tak też było z naszą oczyszczalnią ścieków. Oczyszczalnia ścieków składała się w fazie początkowej i według projektu firmy, która po prostu dała cały patent i pomysł na tą oczyszczalnię, składała się tylko z 4 elementów. A więc pierwszy mieliśmy osadnik gnilny. Tutaj już w miejscu, gdzie mamy ten drugi filtr, była przepompownia. Z przepompowni ścieki szły już bezpośrednio na filtr rozsączający i na końcu było oczko wodne. Po kilku latach użytkowania doszedłem do wniosku, że filtracja ścieków tylko w osadniku gnilnym nie jest dostateczna. Dlaczego zacząłem drążyć temat? Otóż ścieki tutaj na złożu korzeniowym, na tym filtrze rozsączającym zaczęły nam się przytykać. Metodą prób i błędów, obserwacji, powiem w ten sposób, jak to się stało. Kiedyś przyszedłem wieczorem z latarką do przepompowni i obserwowałem ścieki, które wpływają tutaj z osadnika gnilnego. I zauważyłem co? Że w tych ściekach są niewielkie jakieś drobiny nieczystości, czyli tych nieczystości stałych. I więc doszedłem do wniosku, że filtracja tylko tych nieczystości stałych w osadniku gnilnym jest niedostateczna. I zacząłem główkować, w jaki sposób oczyszczalnię przebudować, żeby działała ona sprawniej. I postanowiłem, że przecież zbiornik, w którym mamy przepompownię, można zaadoptować jako drugi filtr, a przepompownię można założyć dodatkową. I tak też się stało. W przepompowni, w rodzimej przepompowni zrobiliśmy drugi filtr, o którym już mówiłem, właśnie z tą rurą drenarską, z tym wkładem ze skałki wulkanicznej, a przepompownia została zakupiona, taka gotowa już, z PCV i tutaj została zamontowana pompa i muszę się podzielić takim spostrzeżeniem. Po wprowadzeniu tej modyfikacji oczyszczalni ścieków skończyły się problemy z przytykaniem filtra rozsączającego i cała oczyszczalnia funkcjonuje bardzo dobrze. Co nas skłoniło do zainstalowania takiej oczyszczalni? Skłoniło nas to, że można było ją zrobić samemu. Taki ciekawy w ogóle projekt. Wspomnę, że nasz urząd gminy, do którego należymy, jak pojawiła się ta firma, która dała patent tej oczyszczalni, urząd gminy organizował, nawet gdzieś tam była wycieczka zrobiona do osób, które już mają takie oczyszczalnie. Też byłem na takiej wycieczce, obejrzałem obiekty, bardzo mi się spodobało to, i postanowiliśmy, że taką oczyszczalnię wybudujemy po prostu sami, własną siłą. Czy było trudno ją zbudować? Było trochę problemów, było trochę kłopotów. Duża pomoc była, szczególnie taka pomoc, jeżeli chodzi o wiedzę i takie wsparcie, to była pomoc właśnie ze strony firmy. Wspomnę tylko, że cała budowa tej oczyszczalni zaczęła się od wizyty przedstawiciela firmy tutaj w naszym gospodarstwie. Po co ta wizyta? Wizyta była po to, żeby dokonać lokalizacji, gdzie będzie oczyszczalnia, ponieważ też nie wszędzie ona może być umiejscowiona.
nie może być za blisko budynku mieszkalnego, nie może też być za blisko, załóżmy, ujęcia wody pitnej, no uwarunkowane jest to przepisami. Przyjechał pracownik, wybraliśmy dogodną lokalizację, w niedługim czasie otrzymałem projekt, papiery złożyłem do starostwa powiatowego na zasadzie zgłoszenia, sprzeciwu nie było i przystąpiliśmy do realizacji tego obiektu. Tutaj pan kamerzysta dopytuje mnie się, ile czasu robiliśmy tą oczyszczalnię, czy to był dzień, czy to był dwa, nie no, dzień, dwa to się tego nie da zrobić. Taką metodą gospodarską powiem, no trwało to całe lato, jak zaczęliśmy na wiosnę od posadowienia pierwszej studni, tam gdzie jest osadnik gnilny, tym bardziej, że no nie chcieliśmy tutaj robić jakiegoś wielkiego bałaganu i zamieszania, kopać załóżmy tam miejsca pod studnię koparką i tak dalej. Robiliśmy to szpadelkami, spokojnie, w tak wolnych chwilach między pracami w gospodarstwie. No i tak jak wspomniałem już, no, oczyszczalnia powstała od wiosny do jesieni. Jeżeli chodzi o koszty takiej oczyszczalni, no to według projektu firmy, która dała patent, no to było na tamte czasy to było około 3,5 tysiąca złotych. No niestety te koszty potem były troszeczkę większe. No też wszystko uwarunkowane jest od tego, jakich użyjemy materiałów. No pompę do przepompowni można kupić za 150 zł. Wiadomego pochodzenia. Można założyć pompę za 700 zł, nie? Tak samo jest tutaj z folią do tego filtra. Zapomniałem Państwu tutaj wspomnieć, że tutaj ten filtr cały to wyłożony jest tak samo folią do oczek wodnych, grubą folią. Z tego co mi wiadomo, niektóre osoby, które też przystąpiły do tego projektu, zamiast folii do oczka wodnego, która no troszeczkę kosztuje, zastosowały taką folię czarną, kiszonkarską, ewentualnie folię budowlaną. No niestety potem po jakimś czasie użytkowania okazało się, że ta folia po prostu poddaje się warunkom atmosferycznym, od słońca, od mrozu, od wiatrów zaczyna się kruszyć. No i trzeba było potem, znam taki przypadek, że trzeba było wszystko wybierać i robić to na nowo. Ogólnie nie było tak źle, nie było strasznie. Nie wiem, jak widzowie dzisiaj, co widzowie powiedzą na mój temat, bo dzisiaj mój gościnny występ, pierwszy w moim życiu. Dlaczego nie tata mówi o oczyszczalni, tylko ja? No, a dlatego, że no, budowałem ją sam z pomocą brata. Pomoc taty to tutaj tylko była taka, że wpuścił nam do pierwszej studni kręgi, bo były dość duże i ciężkie i no nie chcieliśmy się tego ręcznie robić. Koparką. No i to było tyle, a resztę działaliśmy, ja i mój brat Radosław. Czyli gra muzyka. Jak będzie lipa, to pojadą po mnie jak po kaczce, no i co? Dobra, no nie będziemy się musieli tłumaczyć, że szambo wywozimy nocą. Jeszcze ukradkiem, no nie, no po co robić nocą? Ale nie, no bo dzisiejszy odcinek tak ogólnie to... Czekaj, staniemy może tutaj na tle oczyszczalni. Chodź tata jeszcze razem tutaj. No inspiracja dzisiejszego odcinka to w ogóle tak w 100% jednym z komentarzy, bo gdzieś tam w lato pod którymś filmikiem taty widziałem właśnie komentarz: Panie Romku, a kiedy będzie odcinek z nielegalnego wywożenia szamba na pole? No wiadomo, dzisiaj szamba na pole nie można wywozić. No i wiem, że to nie było jakieś złośliwe, bo jeżeli niektóre komentarze są złośliwe, czy tam bardzo złośliwe, idzie to od razu wyczuć. No tutaj tej złośliwości nie wyczułem. Wiem, że to było po prostu takie żartobliwe, ale skoro ktoś poruszył temat, ktoś uderzył w stół, to tak sobie tutaj pomyśleliśmy z tatą, że fajnie by było, że jeżeli ktoś w stół uderzył, to żeby te nożyce się odezwały. Czy odcinek będzie dzisiejszy ciekawy, czy nieciekawy, nie wiem. Proszę piszcie, drodzy widzowie, w komentarzach, jak Wam to się podobało.